Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Jestem w Sofii, w biurze bułgarskiego intelektualisty Ivana Krastewa. Będziemy rozmawiać o sytuacji po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Jeśli chcecie wspierać Układ Otwarty, to zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Właśnie dzięki patronom mogę realizować takie rozmowy. A teraz zapraszam serdecznie na spotkanie z Iwanem Krastewem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Hello, Witaj Iwan, dziękuję za Twój czas. Dziękuję za zaproszenie. We are talking Sofia. Rozmawiamy w Sofii kilka dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych. In United States. Everybody's talking and thinking about it. What you have learned from Czego dowiedziałeś się z tych wyborów o problemach amerykańskich wyborców i ogólnie o stanie Stanów Zjednoczonych jako całości? Ameryka się zmieniła. Prawdopodobnie nie tak bardzo, jak niektórzy wierzyli, ale ewidentnie tak. Dla mnie stało się coś bardzo ważnego. Kroczyliśmy w nową rzeczywistość, w której prezydent Trump i Partia Republikańska mają większość w Kongresie, w Senacie, mają Biały Dom, a także większość w Sądzie Najwyższym. Jest to rodzaj konsolidacji władzy, której nie widziano od dawna. Wierzę, że mamy do czynienia z o wiele bardziej istotną i głęboką zmianą, która nie sprowadza się jedynie do zmiany rządu. Dlatego najważniejsze pytanie, jakie sobie zadaję, brzmi, jaki nowy konsensus się wyłania? Bo dzieje się coś nowego, co zaczęło się nie podczas tych wyborów. Te wybory raczej to uwypukliły. Widzę to na 4 poziomach. Pierwszy dotyczy imigracji. Ameryka będzie musiała się zmierzyć z pytaniem, jak integrować ludzi, bardziej niż jak utrzymać otwartość granic. Zamknięcie granicy USA to polityka, która będzie oczywiście kluczowa dla Trumpa, ale w pewnym sensie milcząco będzie popierana także przez demokratów. To nowy konsensus, który nie powinien dziwić, ponieważ historycznie po każdym dużym otwarciu migracyjnym w USA następuje reakcja odwrotna, okres zamykania. Dla Europy bardziej destabilizujące mogą być kwestie związane z deportacjami. Jedną z rzeczy, których nauczyłem się o Donaldzie Trumpie, jest to, że należy go brać dosłownie. Robi to, co mówi, że zrobi. Ludzie myślą, że to jedynie metafory, ale tak nie jest. On rzeczywiście spróbuje deportować nawet 1 milion osób. Nie zamierzam oceniać, czy to dobre, czy złe, ale mogę powiedzieć, że Amerykanie przynajmniej spróbują to zrobić. Będą deportować ludzi na granicy z Meksykiem. Jeśli w Europie ktoś spróbuje naśladować te polityki, to się nie da, bo my nie mamy granic, na które można by wysyłać ludzi. Z tego punktu widzenia to jest coś bardzo specyficznie amerykańskiego. Drugi nowy konsensus dotyczy polityki przemysłowej. Dla mnie najciekawszym pytaniem, o którym nie mówi się zbyt wiele, jest to, co stanie się z wielkimi inwestycjami publicznymi, które zainicjował Joe Biden. Biden w kwestiach gospodarczych postawił na coś interesującego. Potraktował COVID niemal jak wojnę i chciał wykorzystać pandemię, aby przywrócić i uzasadnić rolę dużego rządu. W podobny sposób do wielkiego kryzysu i wojny. Nie przyniosło to korzyści politycznych, ale jednocześnie, moim zdaniem, zobaczymy wiele polityk przemysłowych i protekcjonistycznych również ze strony Trumpa. Szczególnie jego otoczenie będzie na to naciskać. Jak dokładnie to zadziała? A także jak idea bardziej interwencjonistycznego państwa zostanie pogodzona z faktem, że osoba odpowiedzialna za restrukturyzację administracji, takie jak Elon Musk, nigdy wcześniej nie były częścią administracji publicznej? Tego nie wiemy.
which have experience with running. Trzecia kwestia, która moim zdaniem jest kluczowa, dotyczy polityki zagranicznej. This is a real. The third issue, which is Ameryka będzie bardziej powściągliwa, niezależnie czy pod rządami Harris czy Trumpa. and America is going to be much more Nie restrictive. wiemy dokładnie jak, ponieważ w polityce zagranicznej nie chodzi tylko o to, co chce się zrobić, ale także na co inni pozwolą. We don't know exactly how, because in foreign policy, this is not simply what you want to do, but what others are going to allow you to do. But Wiadomo, że na Bliskim Wschodzie Trump będzie bardziej wspierał Netanyahu. Middle W East, przypadku Ukrainy spróbuje doprowadzić do zawieszenia broni i rozwiązania problemu. obviously, in the case of Ukraine, he'll try to basically come with ceasefire and solution. How this exactly Jak to dokładnie będzie wyglądać, nie wiem. And I have Ale nie wierzę też w teorię, że Putin tylko czeka na propozycję Trumpa. believe that Putin is only waiting for Trump to offer him this and that. And my Cele wojenne Rosji zmieniły się po wrześniu 2022 roku. war objectives has changed after September 2022. And to a certain extent, this is a After much... September. Yeah, after the mobilization. It started as a special operation. Specjalna operacja została zakończona, bo przegrała latem 2022 roku, co zmieniło ją w większą wojnę, skierowaną przeciwko NATO i Zachodowi. Very much targeting the West and NATO as a whole. He's selling this as a proxy war. To jest wojna zastępcza. China very much. Relacje z Chinami są w dużej mierze na tym oparte. Simply the Russians Nie wierzę, że Rosjanie zechcą uczynić z Trumpa bohatera, of Trump. który rozwiąże cały problem. To się nie wydarzy. Możemy skończyć w znacznie trudniejszej sytuacji. I don't believe it's going to happen, and in a certain way we can end up in a much more difficult situation, but in general, Bo ogólnie rzecz biorąc, zaangażowanie Amerykanów będzie bardzo ograniczone. within the W American amerykańskim społeczeństwie, zarówno na lewicy, jak i na prawicy, istnieje znacznie mniejsze przywiązanie do spraw globalnych. to global affairs to do the... So this is Czwarty aspekt, który uważam za ważny, dotyczy nowych podziałów społecznych. as a result this type not on the consensus, but on Wyraźnie uwidoczniły się podziały edukacyjne i płciowe, szczególnie w młodszym pokoleniu. in your face. And it was the educational divide and the gender divide, particularly in the younger generation. Young men moving Młodzi mężczyźni coraz bardziej przesuwają się na prawo, a młode kobiety na lewo. going to reconcile this, and on education basically Dodatkowo podział między ludźmi z wykształceniem wyższym i ludźmi bez wykształcenia staje się kluczową agendą w USA. For the US today. It's not simple. To nie tylko kwestia, że Trump wygrał wybory. Zdolność demokratów do zorganizowania oporu, jak w 2016 roku, jest znacznie ograniczona. In my view, very limited. Also because of the fact that in a certain way, this type of crisis that we talk about split and fragmented also the coalition that was behind Harris. And coming back to the Wracając do przyczyn zwycięstwa, myślisz, że chodziło bardziej o kwestie ekonomiczne, czy może o kulturę i wojnę kulturową? more about culture and culture war. Listen, it was a combination of them. In a certain way, he To była kombinacja tych obu czynników. W pewnym sensie postawił na coś bardzo prostego. Jego kluczowym założeniem było to, że Ameryka pragnęła radykalnej zmiany. not afraid of change. Basically, people wanted change. And also, listen, he's an intuitive politician. The Democrats Ludzie nie bali się zmiany, wręcz przeciwnie, chcieli jej. was that after Myślę też, że Trump jest politykiem intuicyjnym, a demokraci popełnili ogromny błąd. they keep everything to keep him in the race, believing that he's the candidate that they can win easily against. Głównym błędem było to, że po wydarzeniach 6 stycznia uznali go za słabego kandydata. Based on the fact that W pewnym sensie podtrzymali jego obecność w wyścigu, wierząc, że będzie go łatwo pokonać. this was on To było błędne założenie. to be honest, he's not going to Ten błąd wynikał z faktu, że wśród wszystkich tematów tylko w jednym demokraci mieli przewagę. traditionally. Chodziło o But aborcję. he won because he basically saw that the country A szczerze mówiąc, Trump nie będzie na ten temat zbyt mocno naciskał, bo nigdy nie był tradycyjnym konserwatystą kulturowym. consequences of the Wygrał jednak, ponieważ zauważył, że kraj potrzebuje zmiany. more felt even now Po drugie, lepiej rozumiał konsekwencje pandemii, które w USA były bardziej odczuwalne niż w Europie. good. Nawet dziś w dobrym hotelu w Nowym Jorku na śniadanie podają jedzenie na plastikowych talerzach z plastikowymi sztuczcami, a obsługi jest po prostu za mało. With the plastic knives and forks, and they're going to be simply not enough personnel around.
Ameryka jest bardziej zależna od sektora usługowego i nieformalnego. Ona szczególnie ucierpiała. Młodzi Latynosi, którzy stracili pracę podczas lockdownów, głosowali na Trumpa. Nie chodziło tylko o politykę kulturową, ale o to, że Ameryka traciła pewność siebie, poczucie, że przyszłość jest po jej stronie. To nowy kryzys. Przed wyborami czytałem starą książkę Samuela Huntingtona z 1977 roku, zatytułowaną The Promise of Disharmony. Analizował tam kryzys lat 70. Bardzo trudny okres. Koniec standardu złota, zamieszki, zniszczenia. Była to krwawa dekada w polityce wewnętrznej. Huntington zauważył jednak coś ważnego. Wszyscy ci, którzy atakowali system amerykański, robili to w imię jego ideałów. Wierzyli w amerykański sen i atakowali polityków, którzy ich zdaniem nie dowozili rezultatów. Nie jestem już pewien, czy to nadal obowiązuje. Kryzys amerykańskiego snu jest widoczny, ale z tego punktu widzenia Trump lepiej się z nim utożsamiał niż Harris. W grę wchodziły kwestie kulturowe i gospodarcze, ale przede wszystkim idea zmiany. Harris była postrzegana jako kontynuacja Bidena, a ludzie chcieli zmiany. Czy Trump może wprowadzić zmiany, które będą zbyt radykalne i zdestabilizują system? Jest jedna rzecz, którą moim zdaniem może zrobić i która będzie miała długoterminowe konsekwencje. To reorganizacja Pentagonu. Kiedy Trump po raz pierwszy objął urząd w 2016 roku, był zafascynowany dwiema grupami ludzi. Menedżerami funduszy hedgingowych i generałami sił specjalnych. Powoływał ich, choć ich nie znał i nie współpracował wcześniej z wieloma z nich. Uważał ich za ryzykantów. Odkrył jednak, że szczególnie wojskowi są bardzo ostrożni, bo takie jest ich podejście. Unikanie ryzyka. Jego starcie z generałami jak Milley czy Mattis było znaczące. Jim Mattis miał przydomek Mad Dog, szaleniec. To fascynowało Trumpa, ale okazał się osobą bardzo konserwatywną, jeśli chodzi o postrzeganie instytucji i ich stabilności. Obawiam się, że Trump i jego otoczenie spróbują przeprowadzić czystkę w Pentagonie, zastępując generałów, którzy go instruują, tymi, którzy będą go słuchać. To samo może dotyczyć służb wywiadowczych. To może mieć negatywne konsekwencje. Jak daleko się posunie i gdzie się zatrzyma? Trudno powiedzieć. Ale to może mieć wpływ wykraczający poza zwykłe polityki, zwłaszcza wobec Chin. Co ciekawe, polityka Bidena i Trumpa wobec Chin różni się mniej niż się wydaje. Jake Sullivan był przecież bardzo surowy wobec Chin. No, zobaczymy, co będzie dalej. Czy sytuacja w Ameryce nie jest sygnałem, że zachodnie demokracje nie radzą sobie z problemami zwykłych ludzi? Widzimy wzrost radykalnych ruchów w całej Europie, niemal w każdym kraju. A politycy głównego nurtu i media ignorują to, traktując ludzi z góry. Tymczasem Trump odpowiada na ich pytania. Trump just answered their problems and they said yes. W pewnym sensie to prawda, że populistyczni liderzy są świetni w zadawaniu pytań, ale nie zawsze w odpowiadaniu na nie. Jednak mamy do czynienia z dramatyczną zmianą w sposobie życia i polityki. Tempo tych zmian jest niesamowite. Wszystko zmienia się tak szybko, że instytucje stworzone 200 lat temu mogą nie być wystarczające do rozwiązywania dzisiejszych problemów. Ameryka musi się na nowo wymyślić.
To samo dotyczy demokracji. Ludzie stracili zaufanie do instytucji. Teraz nieufność jest punktem wyjścia. And America should be forced to reinvent itself, and this is true for all democracies. They can go in different directions, but obviously Zmieniła się też przestrzeń informacyjna. Rządy nie mają już monopolu na informacje. Mistrust is the default option. You start by mistrusting. Secondly, the information space is totally changed. Governments used to have monopoly over information. Not anymore. Za czasów Roosevelta jego radiowe przemówienia były jedynym głosem. His radio talks to the public. There was not 3,000 other Teraz mamy tysiące programów radionowych i miliony kont na Twitterze. Zmienia się demografia. programs and so on. And millions of Twitter And accounts. millions of Twitter accounts. The nature of society is changing. I mean, demographically, for example, Europeans, when we talk about our relations with the United States, we like to talk about Europa wciąż myśli o USA jako o kraju, który zamieszkują ludzie z korzeniami europejskimi, jak w latach 50. But in 1950s, majority of the Americans have their roots somewhere in Europe. This is not the case. A to już nieprawda. If you see the new ideological realignment, for example, in 1940s and 1950s, the post-Cold War liberalism was very much formed in New York, where you have exiles coming from Europe, either exiles from Nazism or exiles from communism, meeting basically the American intellectuals that just came out after serving in the army, and basically this mix was there. Now the new conservative mix. Nowy, konserwatywny miks polityczny powstaje w Miami, gdzie wpływ mają ludzie z rządów Bolsonaro w Brazylii czy z Salwadoru. From the Brazilian Bolsonaro government and people coming from El Salvador, and all these experiences are mixed. So if you want to understand American Jeśli chcesz zrozumieć amerykańską politykę, lepiej poznaj, jak działa polityka latynoamerykańska. politics functions, there are many differences, and America is a big country, strong institution. American army has nothing to do with the armies. Ameryka to kraj o silnych instytucjach, ale struktura prawicy, lewicy i koalicji politycznych bardziej przypomina Amerykę Łacińską niż Europę. To ogromne zmiany, które również dotykają Europy. On the right. All this is much more typical for Latin America than for Europe. Now, knowing European politics does not help you to understand much what is happening in the United States. So this is a major changes. And I totally agree. This is also for Europe for different reasons. We see a major changes. He was very hawkish. Trump był postrzegany jako jastrząb, bardzo radykalna postać. Ale czy nie sądzisz, że paradoksalnie ma szansę na zjednoczenie narodu, na odbudowanie spójności społecznej w Stanach Zjednoczonych? In the United States. There was a good Istnieje ciekawa analiza historyczna, która próbuje zrozumieć amerykańską politykę od lat 20. XX wieku jako różne reżimy polityczne. the New Deal. And by the way, Roosevelt was very divisive. Pierwszy to New Deal. To ciekawe, Roosevelt był bardzo polaryzującą postacią, ale stworzył większość polityczną i konsensus polityczny. Nevertheless, being Republicans, Nawet republikanie jak Eisenhower i inni budowali na tym konsensusie. Wielu republikanów aż do Nixona zarządzało krajem w sposób przypominający socjaldemokratyczne rządy w Europie podczas i po wojnie. W tamtym czasie podatek od zysków w USA wynosił 91%. So then came the Reagan. Potem przyszedł moment Reagana, również bardzo polaryzujący, wprowadzający wielkie zmiany gospodarcze. Changes. And then basically Clinton zaś przyjął wiele z tych polityk, na przykład deregulację. managed to adopt many of the policies that we're talking about, deregulation and so on. With Trump, Z Trumpem mamy do czynienia z innym cyklem. Kiedy po raz pierwszy objął urząd, działał jak rozbijacz systemu, ale nie było jasne, co dokładnie chce zrobić. what he wants to do. He came without the mandate and without the Nie miał mandatu ani ruchu stojącego za nim. Wszystko kręciło się wokół niego. Teraz wraca z jasną i dość radykalną agendą. And this agenda is quite clear. It's quite radical, and some of the people that he's already starting. Trump wraca z jasnym planem, który jest radykalny. You can Ludzie, których zaczyna powoływać na kluczowe stanowiska, są radykałami. Można ich lubić lub nie, ale wiemy dokładnie, jakie mają przekonania. W przeciwieństwie do jego pierwszej administracji, w której wiele osób było nieznanych, teraz dobrze wiemy, z kim mamy do czynienia. The first administration, we didn't know much about them. So, secondly, he's a man who Po drugie, Trump jest człowiekiem, który mówi wprost. vocal. Jednakże jest on już w podeszłym wieku, co stanowi pewien problem. Było to wyzwaniem dla Bidena i stanie się wyzwaniem również dla Trumpa, ponieważ za 4 lata będzie jeszcze starszy. Because in 4 years,
He's going to be much older than now, and you're aging in the White House in a different way than you're aging in your house. But what is Starzenie się w Białym Domu jest zupełnie innym doświadczeniem niż starzenie się we własnym domu. so critical is Co jednak ciekawe i co podkreśla znaczenie wyboru J.D. Vance'a jako wiceprezydenta, to fakt, że Vance prawdopodobnie jest najmłodszym wiceprezydentem w historii USA. elected. Został wybrany nie po to, by przyciągnąć głosy, ponieważ nie przyniósł ich Trumpowi. Te głosy Trump zdobył sam. Trump got his votes for himself, but much more to send. Trump sam zdobył swoje głosy, a Vance jest kimś, kto może go zastąpić w przyszłości. Exactly, and this creates the story. Dokładnie. that, To otwiera nową narrację. What is interesting. Co ciekawe, teraz mamy sytuację negatywnego konsensusu. Wiemy, czego społeczeństwo nie chce, ale kluczowe pytanie brzmi, jak skutecznie będą działać mechanizmy rządzenia. How Problem efektywności i kompetencji stanie się niezwykle istotny. here, how it's going to work there. And here the problem of competence and efficiency is going to be critically important. And of course, it's not Oczywiście simply that kryzys the dotyka nie tylko systemów USA, ale także Ameryki jako całości. crisis of itself, and we see basically the rise of other powers, and it's not only China. Widzimy wzrost znaczenia innych potęg, nie tylko Chin, ale także takich krajów jak Brazylia, Indie czy Turcja. Not compete Te średniej wielkości potęgi nie mogą konkurować z Chinami ani Stanami Zjednoczonymi, ale będą bardzo aktywne, dążąc do potwierdzenia swojej suwerenności. and they're going to do Dla nich suwerenność oznacza możliwość wyboru różnych opcji i będą podejmować działania w różnych kierunkach. business of moderating them. Amerykanie i Chińczycy będą bardziej zaangażowani w moderowanie ich działań niż w bezpośrednią rywalizację. Now they Jednocześnie Chiny muszą eksportować, bo mają nadprodukcję, a Ameryka nie jest gotowa importować. America on the other side is not ready to import. So what is going to happen? By the way, Jednym z niezamierzonych skutków wysokich ceł, o których często myślę, jest to, że jeśli wejście na rynek amerykański stanie się zbyt kosztowne, Chińczycy skierują swoje produkty gdzie indziej. Pierwszym regionem, na który wywrą presję, będzie Europa, co będzie miało ogromne znaczenie. and this is going to be really big. To dobry moment, by zapytać o wpływ tych wyborów na Europę. Jak Europa może się zmienić, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, Zielony Ład, gospodarkę czy taryfy? Yeah, totally. On In my view, security, Green Deal, economy, tariffs. listen, they're going to be Zmiany będą miały 3 poziomy. Po pierwsze, polityki, które wdroży Trump, będą miały wpływ na Europę. Jeśli nałoży taryfy na towary europejskie, niektóre amerykańsko-europejskie firmy z pewnością ucierpią. some European businesses for sure are going to be affected negatively. If he Jeśli zdecyduje się negocjować z Rosją w sprawie Ukrainy z pominięciem Europy, no to jestem sceptyczny co do zdolności Europy do wsparcia wojny bez udziału USA. that Europe can, Można słyszeć różne retoryki w Europie, ale problemem jest brak zdolności. but it's the problem of capacity and Just secondly, Czy widzisz w ogóle w Europie wolę polityczną, by naprawdę zbudować swoją siłę? To really build its strength. this is To zależy od miejsca. W całości nie. places. Są jednak kraje, w których wojna na Ukrainie jest postrzegana jako bezpośrednie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego, na przykład w Polsce i w krajach północy. Their national security directly, starting with Poland. And all northeastern Yeah, flank. exactly. So listen, Polish military budget is a political. Polski budżet wojskowy wynoszący 5% PKB jest wyrazem woli politycznej. To nie jest retoryka, to poważne podejście. Serious. And this No i w Polsce panuje co do tego konsensus. consensus in Poland. Absolutely. I think. Absolutnie, całkowicie. Jest co do tego konsensus. Po drugie, Szwecja, Finlandia, Dania, państwa bałtyckie, wszystkie podchodzą do tego bardzo poważnie. And all of them basically are very serious. So you can have something that Można nawet mówić o czymś w rodzaju Sojuszu Północnego, który będzie miał duże znaczenie. can have the Problemem pozostaje jednak jego forma i efektywność, szczególnie biorąc pod uwagę takie kraje jak Norwegia. So as a whole, Europe is not going to have this consolidation, and of course it's very important where Germany is going to stay, particularly keeping Zmiana też zapewne nastąpi w Niemczech po wyborze Merca. and most probably Merz is going to become the chancellor, so where he's going to be. So But then Ale nie będzie to radykalna zmiana, bo Niemcy nie są krajem radykalnych zmian. about radical changes, but particularly if they're going to be a major To prawda, Niemcy nie wprowadzają radykalnych zmian, ale jeśli dojdzie do dużej zmiany w niemieckim przemyśle obronnym, wpłynie to na wszystkich. military budget. Trump będzie naciskał na wysokie budżety wojskowe, ale oczekuje, że pieniądze będą wydawane na amerykańskie produkty. Should do is are they ready much more also to
try to develop their own defense industry. Europejczycy muszą zdecydować, czy są gotowi rozwijać własny przemysł obronny. Going to be keen on this, how realistic it is, what is the timetable and so on. So Francuzi są oczywiście bardzo zainteresowani tym kierunkiem. Niemcy również. Ale pytanie brzmi, jak realistyczne to jest i jaki będzie tego harmonogram. Kolejnym kluczowym problemem jest przepaść technologiczna. Unia Europejska postawiła na strategię, która miała sens w przeszłości, ale teraz już go nie ma. Europa nie ma takich firm jak Alibaba czy wielkie amerykańskie firmy technologiczne, więc postanowiła być regulatorem, ponieważ nie ma własnych gigantów. Było to stosunkowo łatwe, aby wprowadzać regulacje zarówno dla Chin, jak i Stanów Zjednoczonych. Jednak to zakłada wspólny rynek, a coraz bardziej widzimy, że Europa staje się częścią rynku amerykańskiego, podczas gdy chiński rynek technologiczny rozwija się niezależnie. Wypychanie Chin z rynku amerykańskiego oznacza, że Chiny będą eksportować do innych regionów i przenosić przemysł do krajów nienależących do Zachodu, takich jak Meksyk. Jeśli w Meksyku powstaną nowe, duże zakłady przemysłowe, USA będą bardziej zainteresowane polityką zagraniczną tego kraju, na przykład tym, kto jest tam prezydentem. W pewnym sensie polityka celna Trumpa może przyspieszyć globalną ekspansję Chin, co normalnie zajęłoby im więcej czasu. Chińczycy długo starali się grać głównie kartą ekonomiczną i unikać jawnej gry politycznej, ale teraz będą zmuszeni to zmienić. Drugą istotną kwestią dotyczącą Trumpa jest to, że Europa nie będzie dla niego priorytetem, z wyjątkiem kwestii handlowych. Skupi się raczej na polityce krajowej. W Europie jednak będą osoby, które będą mówiły w jego imieniu, jak Viktor Orban, Giorgia Meloni, a być może także Andrzej Duda. President Duda probably on certain level also can try to do this. I don't know. Nie jest jasne, jak bardzo ich działania będą powiązane z Trumpem, ale będą twierdzić, że działają w jego duchu. And part of Europe's story is also how you deal with these people. And this is much more interesting than people believe, because Ciekawym przypadkiem jest Viktor Orban. Jest postrzegany jako najbliższy sojusznik Trumpa w Europie i rzeczywiście zainwestował dużo w tę relację, wspierając go bardzo wcześnie. To Donald Trump, he invested incredibly in the relationship. He supported him very early. Trump odwzajemnił to wsparcie. Ale Orban mocno stawia na Chiny. W zeszłym roku 44% chińskich inwestycji w Europie trafiło na Węgry. Więcej niż do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii razem wziętych. Orban wygłosił przemówienie w lipcu zeszłego roku, w którym stwierdził: po pierwsze, Wschód rośnie w siłę, a Zachód traci władzę. Po drugie, Europa powinna oddzielić się od Stanów Zjednoczonych, a Trump jest do tego gotowy. Po trzecie, głównym problemem Europy jest Polska, a nie Donald Tusk. Powód? Polska upiera się przy obecności USA w Europie, podczas gdy Orban uważa, że Europa powinna być bardziej autonomiczna. I po czwarte, Węgry powinny stać się najbliższym sojusznikiem Chin w Unii Europejskiej. To interesujące, bo na jednym poziomie Orban jest najbliższym sojusznikiem Trumpa, ale ich strategie wobec Chin są zupełnie różne. Wszystko to doprowadzi do większej fragmentyzacji w Europie. Utrudni to życie Ursuli von der Leyen i wpłynie na politykę wewnętrzną różnych krajów. So this is going to be an interesting story. On one level, this is the closest ally of Trump, and on the other, strategically, I'm not sure that on China they're on the same page. So all this is going to need, in my view, on one level for fragmentation. This is, of course, going to make much more difficult life for Ursula von der Leyen. But of course, this is going to affect domestic politics in different European states. Ostatnie pytanie związane z bezpieczeństwem, które staje się coraz ważniejsze. Mamy grupę państw z północno-wschodniej flanki NATO, ale nie tylko NATO, kraje północno-wschodniej Europy oraz Rumunia. Uważasz, że ta grupa może wpłynąć na zmianę układu sił w Europie? Czy te kraje mogą zintensyfikować współpracę polityczną, stworzyć przeciwwagę dla Francji i Niemiec oraz zacieśnić relacje z USA?
of countries may also intense political cooperation and make a bigger balance to France and Germany, and became also having a closer relations with the US. They're going to go, in my view, it's three Te directions. kraje pójdą trzema kierunkami jednocześnie. Po pierwsze, będą rozwijać swoje własne zdolności obronne. Polska jest tutaj świetnym przykładem. Individually. And from this point of view, Poland is a great example. One of the things that make a strong impression in the world Co ciekawe, zewnętrzne zagrożenie, tak jak wojna z Rosją, zwykle prowadziło do większej jedności narodowej. is going to produce much more national unity. We don't see this. So Poland is an example that while basically Ale w Polsce, choć rząd i opozycja zgadzają się w sprawie Rosji i Ukrainy, nie zmieniło to ich wzajemnych relacji. this does not change the relations between the government and the opposition. Not at all. So why I'm saying this because Even stronger. Yeah. Everybody accused everybody of being Yeah. Putinist. So from this point of view, basically the Decyzje polskiego rządu w takich sprawach jak presja migracyjna na granicę czy relacja z Niemcami są podejmowane z myślą o tym, by opozycja nie mogła ich skutecznie zaatakować w tych obszarach. allow the government to be attacked from the opposition on certain areas. So you're going to have this first hedging that they could be a scenario. Po drugie, te kraje będą stawiały na NATO i będą próbowały je wzmacniać. Będą gotowe do współpracy z Trumpem, nawet jeśli nie wszystko, co robi, im się podoba. To bet on NATO and to try to strengthen it. And on this level, they're going to be much more ready to try to find a common language with Trump, even when they don't like everything he's doing. But the third, and I'm sure on this, Współpraca między nimi będzie się zacieśniać. very much Polska jest dużym krajem, inne są mniejsze, ale wszystkie mają swoje zdolności. Kraje skandynawskie dzięki swojej wcześniejszej neutralności tradycyjnie mają wyższe budżety wojskowe niż wiele państw NATO. Also because of their previous neutrality has traditionally much more higher military budgets than the NATO member states. So I do believe we're going to see a much more consolidation in this northern sphere. And also Po trzecie, uważam, że będą podejmowane próby zbliżenia Niemiec do tej północnej Europy. Jeśli Niemcy pod przywództwem Merza zdecydują się dołączyć do tego Sojuszu Północnego, może dojść do znaczącego przetasowania układu sił w Europie. we are talking about a major reshifting of power. Thank you so much, Ivan. Dziękuję bardzo, Iwan. Dziękuję.